Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Rafał Baran z Życia na Filipinach. Słuchajcie, mam dla Was ogromną, nową wiadomość. Ruszamy z ogromnym projektem naszej farmy na Filipinach. Tak, to nie żart. W końcu wszystkie elementy złożyły się w całość i możemy otworzyć naszą farmę na Filipinach. Na naszej farmie będziemy mieli kurczaki, świnie, indyki, króliki i pewnie jakieś jeszcze inne zwierzątka się znajdą. Oczywiście to nie będzie tylko to. Będziemy tak samo eksperymentować z warzywami. Chcemy posadzić przeróżnego rodzaju warzywa. Chcę Wam opowiedzieć o tym, które się udało zasadzić, które nie, które wyrosły, które się udało sprzedać, ile to wszystko kosztowało, jak to w ogóle wygląda z punktu widzenia prawnego, jak to wygląda z punktu widzenia finansowego, jak to wszystko funkcjonuje. Mam nadzieję, że jesteście tak samo podekscytowani jak ja, bo ja naprawdę pracuję od 3 dni dosłownie na farmie i zaraz Wam wszystko pokażę. Zaczynamy odcinek. Ale oczywiście pierwsze, najważniejsze. Jeżeli interesuje Was życie na Filipinach, chcecie się dowiedzieć więcej, jak ono wygląda, ile kosztuje, proszę Was, kliknijcie przycisk subskrybuj, zostawcie łapkę w górę, będziecie informowani o nowych filmikach. Dziękuję. Z mojego punktu widzenia, żeby projekt farmy na Filipinach się udał, potrzebne są 3 składniki. Pierwsze, czyli ziemia. Ziemię mamy, jak już pewnie wiecie, jeżeli ktoś z Was ogląda te filmiki od dłuższego czasu, kupiliśmy już jakiś czas temu ziemię, na której nie ma jeszcze żadnego takiego naszego budynku, nic jeszcze nie wybudowaliśmy tam, no ale to jest idealny teren w Walencji w górach na to, żeby mieć właśnie swoją małą farmę ze zwierzętami, z warzywami, z roślinami, z drzewami, ze wszystkim, co tak naprawdę chcemy. No i to już miejsce mamy. Kolejny składnik to oczywiście, słuchajcie, kwestia finansowa. Trzeba mieć pieniądze na to, żeby kupić zwierzęta, żeby kupić nasiona, żeby rozbudować infrastrukturę, żeby mieć prąd, żeby mieć wodę, żeby mieć wszystkie inne rzeczy, które są potrzebne po prostu na farmie. I nam udało się trochę tych pieniędzy odłożyć. Pracuję też bardzo dobrze, więc te pieniądze są. I są na tą inwestycję, o której już od dłuższego czasu naprawdę myślałem. I trzeci, słuchajcie, najważniejszy składnik moim zdaniem to jest osoba, która będzie miała czas codziennie to doglądać, która będzie się tym zajmowała, która będzie po prostu zafascynowana tym, żeby zrobić normalną farmę na Filipinach. I ostatnio udało się to osiągnąć. Poznałem właśnie taką osobę, która będzie z nami pracowała przy tym projekcie. I jak każdy dobry projekt zaczyna się przy rozmowie przy piwie. I tym razem było dokładnie tak samo. Siedziałem z moim bardzo bliskim przyjacielem na piwie jakiś czas temu i rozmawialiśmy o tym, co tak naprawdę się zmieniło na Filipinach. Opowiedziałem mu moją historię, że byłem ostatnio na markecie, żeby nagrać filmik nawet dla Was, który był zresztą, widzicie tutaj. I powiedziałem mu, że te ceny w ogóle tych produktów, warzyw, owoców tak urosły, że to już naprawdę się robi śmieszne. Że oczywiście nas na to stać, ale czy to się robi opłacalne? On oczywiście powiedział to samo. Masz rację, te ceny są już po prostu kosmiczne. Najlepiej by było mieć swoją farmę, żeby to zacząć samemu sadzić, żeby to po prostu rosło, żeby mieć swój dostęp do mięsa, do warzyw, do owoców. No i doszliśmy do pewnego rodzaju porozumienia. Ja mu powiedziałem, że słuchaj, no ale projekt farmy to ja już miałem w głowie od bardzo, bardzo dawna i kilka razy do tego projektu podchodziłem, jak pewnie wiecie. Kilka razy już sadziłem tutaj, słuchajcie, nasiona wszystkie, no ale zawsze coś się z tym działo. Zawsze był taki problem, że jakaś krowa przyszła, coś zrobiła i wszystko zjadła. Tak. Kilka razy już do tego podchodziłem, opowiedziałem mu o tym, wyjaśniłem mu tą sytuację. A tak na marginesie, to nie chodzi o tą krowę. Ta jest bardzo fajna, ta jest bardzo miła. Kochanie, to nie o tobie. Spoko. No i tak rozmawiając o tym, na ten temat, powiedziałem mu, że mam ziemię. On powiedział, że przecież ziemia to jest największy problem. Ja nie mam ziemi, a miałem taki projekt. Na zasadzie to nawet nie on miał taki projekt, tylko jego znajomy miał taki projekt, żeby właśnie zrobić taką farmę normalnie organiczną ze zwierzętami, z warzywami na Filipinach. Okazuje się, że doszliśmy do pewnego rodzaju porozumienia, a mianowicie on ma swojego znajomego, bardzo bliskiego, zaufaną osobę, która szuka takiej ziemi, żeby po prostu zamieszkać na tej ziemi, żeby robić farmę, żeby pomagać z tym, żeby to rozwijało się tak naprawdę bardzo dobrze. A ja oczywiście mam tą ziemię i mam też troszeczkę tych pieniędzy, żeby zainwestować w ten projekt. Dlatego spotkaliśmy się, zobaczyliśmy tą ziemię, na której w tym momencie właśnie jestem. Udało się dojść do porozumienia. I słuchajcie, co bardzo ważne, to nie jest osoba taka prosta, jedna z ulicy, która nie zna się na prowadzeniu farmy czy na uboju zwierząt. Nie, to jest właśnie akurat idealna osoba, która zna się na tym idealnie i tym się wcześniej w przeszłości zajmowała. Nie jest to osoba starsza, nie jest też najmłodsza, jest bardziej w moim wieku, która w tym momencie potrzebuje właśnie takiego miejsca, żeby uruchomić ten projekt.
Nie będę ukrywał, w mojej głowie, w moich oczach pewna iskierka powstała, bo strasznie się tym zainteresowałem. Wiedziałem, że chcę coś takiego mieć od dawna, no a teraz mam taką możliwość, więc po prostu nie mogłem z tego pomysłu zrezygnować. No i teraz najważniejsze, słuchajcie, od dosłownie 4 dni siedzimy na działce, sprzątamy ją, remontujemy stare mieszkanie. No oczywiście stare mieszkanie remontujemy dlatego, że ta osoba chce tam zamieszkać. No bo będzie tutaj na miejscu w Walencji, będzie mogła tego się przyglądać, robić wszystko tutaj na spokojnie. Oczywiście zanim farma zacznie zarabiać jakiekolwiek pieniądze, czy przynosić jakiekolwiek produkty z tego, co mamy, no upłynie pewnie parę miesięcy. Natomiast ja Was będę na bieżąco informował i będzie osobna kategoria na kanale poświęcona tylko i wyłącznie właśnie temu projektowi, tej farmie na Filipinach, którą właśnie staramy się tworzyć. Dom jest naprawdę w stanie tragicznym. Tam od ponad chyba 6 czy 7 lat nikt nie mieszkał. Dobrze, że jest łazienka. Woda jest akurat podpięta, to też jest ogromny plus. Natomiast jest problem z elektrycznością. Elektryczność została odpięta już chyba 5 lat temu. Oczywiście stara instalacja to jest tragedia, jest całkowicie do wyrzucenia, więc musimy zrobić od nowa instalację. Dzisiaj akurat zajmowaliśmy się tym, żeby podpiąć z domu sąsiedniego od Christine brata na szybko tak po prostu prąd do tego mieszkania, żeby można było cokolwiek naładować, światło zaświecić czy coś innego zrobić. Oczywiście na razie zrobiliśmy to tak tylko i wyłącznie prowizorycznie na przewodach, no na kablu normalnie, ale na kilku i wyłącznie lampkach, bo będziemy zamawiać elektryka, który będzie robił nową instalację, taką też oczywiście małą instalację w tym domu. I dopiero wtedy będziemy mogli aplikować ponownie o przyłączenie elektryczności do tego budynku. Więc z tym musimy poczekać, natomiast chcieliśmy już, żeby tam było jakiś prąd, żeby można było już narzędzia podpiąć, żeby można było cokolwiek już robić. Jak pewnie widzicie na załączonych obrazkach, no roboty jest bardzo dużo, mieszkanie to dom, jest w stanie totalnie opłakanym. Nie ma się co dziwić, to jest po prostu standard filipiński, więc ja wiem, że dla Was Europejczyków to by było nie do pomyślenia, żeby ktoś w takim czymś mógł mieszkać, natomiast na Filipinach to nie jest żadna nowość. Tak po prostu ludzie tutaj mieszkają naprawdę na wsi i tak domy tutaj wyglądają, więc musicie się po prostu do tego przyzwyczaić. No to oczywiście będę czekał na Wasze komentarze i na Wasze rzeczy, że jak to człowiek może mieszkać w takich warunkach, ale uwierzcie mi, to nie jest naprawdę nic nadzwyczajnego tutaj na Filipinach. Oczywiście to mieszkanie będzie chodziło o całkowitą renowację. Od całej instalacji elektrycznej po dach, po ściany, które będą od nowa otynkowane, omalowane i wszystko będzie z tym zrobione. Więc o to się naprawdę nie musicie martwić. Czas pokaże. A ja nagrywam ten filmik, żeby właśnie widzieć ten postęp, jak się tworzy na Waszych oczach i na moich oczach. Po remoncie mieszkania przyjdzie czas na taką podstawową infrastrukturę i wysprzątanie tej działki, bo to jest też najważniejsze, żeby można było tutaj chociaż zaparkować normalnie samochód, żeby można było tutaj się spotkać nawet z rodziną i też sobie coś samemu porobić w wolnych chwilach. Ja obiecuję ze swojej strony, że będę tutaj bardzo często, bo naprawdę podoba mi się ten projekt i pewnie za parę dni już zacznę tutaj normalnie swoje sadzonki od nowa sadzić, już się przygotowuję do tego, bo zależy mi na tym, żeby jak już powiedzmy to mieszkanie będzie gotowe, żebyśmy mogli zacząć coś robić, co naprawdę będzie przynosiło jakieś korzyści z tego na przyszłość. Ten filmik jest nagrywany 10 listopada, jeden dzień przed 11 listopada, więc jutro będziecie mieli dzień wolny i na pewno będziecie mogli oglądać ten filmik. Za rok spotkamy się w tym samym miejscu i mam nadzieję, mam taką ogromną nadzieję, mam taką coś na sercu, że za rok spotkamy się w tym miejscu i będę Wam mógł pokazać naprawdę wspaniałą farmę. Oczywiście będzie to jakiś proces, czyli od początku do końca musimy przejść od podstawowych rzeczy po też bardziej zaawansowane, ale mam nadzieję, że za rok tutaj zobaczycie naprawdę takie małe kokosy, które tutaj sobie rosną, zwierzęta, które są tam na dole, zresztą zaraz Wam pokażę, no i ogród z warzywami właśnie gdzieś tutaj. No a skoro mówimy, słuchajcie, o tych podstawowych rzeczach, tak jak Wam kiedyś pokazywałem, w zasadzie tą działkę już Wam pokazywałem kilka dobrych razy, więc zobaczcie sobie tutaj. Oprócz tego, że na razie są tu jakieś krowy, które nie są jeszcze nasze, to tutaj możemy sobie zejść na dół i tutaj też jest oczywiście nasza działka i tutaj jest ogrodzony teren. Będziemy tutaj podnosić siatkę i tutaj będą kury na wolnym wybiegu, będą też indyki, najprawdopodobniej będziemy mieli gdzieś tutaj klatki. Oj, krowa! Nie atakuj mnie przypadkiem. Tutaj będziemy też, słuchajcie, mieli osobne klatki z innymi rzeczami, tak żeby naprawdę było, no z królikami na pewno. No tam, jak widzicie, w błocie jest właśnie Carabao, który jest tutaj lokalnym ciągnikiem i tym ciągnikiem będziemy przygotowywać też naszą ziemię, która będzie tam u góry pod sadzonki. A teraz zobaczcie sobie, słuchajcie, na to. Dalej jesteśmy na naszej działce, która się ciągnie tam.
Tutaj jest płot tej działki. Jeżeli byśmy chcieli poszerzyć nasz projekt, nie ma z tym żadnego problemu, ponieważ kolejna działka, ta ogromna działka, którą tutaj widzicie, tam do palm, jest naszej cioci. I ona powiedziała, że jeżeli tylko Wam się ten projekt uda i będziecie potrzebowali ziemi, możecie tą ziemię wykorzystać sobie za darmo, na jaki czas chcecie, bo będę po prostu zadowolona, że coś tam się dzieje. I o to w tym chodzi, słuchajcie, żeby w końcu zakasać te rękawy, wziąć się do roboty i coś własnego wyprodukować na tych Filipinach. Do dzisiaj pamiętam, słuchajcie, że jeden z pierwszych komentarzy, chyba pod moim blogiem albo vlogiem już, nie pamiętam gdzie, ale do dzisiaj go pamiętam, ale to było ponad chyba, z 7 lat temu. Słuchajcie, dotyczył tego, że ktoś napisał, rzucił korporację w Polsce, wyjechał na Filipiny, żeby zostać wieśniakiem. No więc słuchajcie, tak, zostałem wieśniakiem, zostanę farmerem, będę miał swoją farmę, jeżeli się wszystko uda na Filipinach. Mam nadzieję, że ten projekt się uda. I teraz, moi drodzy, słuchajcie, pytanie do Was. Czekam na Wasze komentarze. Napiszcie mi, co warto tutaj uprawiać, co byście chcieli zobaczyć, żeby tutaj rosło, z czym możemy eksperymentować, bo jest naprawdę bardzo dużo pomysłów, które tutaj możemy spróbować zrobić małym kosztem, filipińskim kosztem. Ja po prostu jestem podekscytowany, żeby już czekam po prostu na te kolejne odcinki związane z tą właśnie farmą, żeby Wam pokazać, jak tutaj właśnie podstawowe rzeczy załatwiamy. I obiecuję Wam, że zawsze będzie to kompletny wachlarz, kompletne informacje odnośnie każdego projektu. Nie będę ukrywał, jakie są koszty tego, ile to kosztuje, ile tak dalej, czy to rośnie, czy nie rośnie. Będę Wam to mówił szczerze, ponieważ może w przyszłości kogoś tym zainspiruję, żeby zrobił taki sam projekt. Mam nadzieję, że będzie Wam się to podobało. Czekam na Wasze komentarze. Napiszcie mi, czy jesteście zainteresowani tym. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję i czekajcie na kolejne odcinki z tej farmy. Ja, słuchajcie, na ten moment będę już kończył ten odcinek. Chciałem Wam tylko powiedzieć ogólnie wachlarz tych informacji, zebrać to wszystko w całość, jak ten projekt będzie wyglądał, dlaczego go robimy i dlaczego to się udało osiągnąć. Za kilka dni będzie na pewno jakiś kolejny odcinek z tego, że pokażę Wam, jak jest postęp wygląda, więc będę starał się systematycznie oczywiście te filmiki wrzucać, jak tylko będę miał taką możliwość. Sam osobiście od 3 dni, słuchajcie, nic nie nagrywałem, a byłem tutaj, dosłownie dzisiaj jestem 4. dzień, dlatego po prostu cały czas byliśmy czymś zajęci. Albo to trzeba było załatwić, albo tamto trzeba było załatwić, więc w końcu pierwszy dzień mam tą okazję coś nagrać i opowiedzieć Wam o tym projekcie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, dziękuję Wam bardzo za wsparcie na Patronite, za wirtualną kawę. No i czekam na Wasze komentarze, co o tym myślicie. Dajcie mi znać. Pozdrawiam serdecznie z Filipin. Pa!